Cześć, tu Kroburto. Ja nazywam się Damian. I ja mam na imię Kaśka. Razem tworzymy małą firmę rękodzielniczą o nazwie Kroburto. I będziemy starali się pokazać na tym kanale, jak wykonać ręcznie robione świece. Pierwszym urządzeniem, które chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować, to jest tego typu topielnik. Posiada on tutaj termostat, pokrętło z zakresem temperatury od 0 do 110 stopni. Jest to temperatura, która w zupełności starczy do tego, aby ten wosk roztopić bezpiecznie, ponieważ gdyby temperatura była troszkę większa, mogłoby to spowodować samozapłon wosku. Jest to dosyć wygodne urządzenie. Posiada tutaj kranik do spuszczania roztopionego wosku. No, można powiedzieć, że jest to dobre urządzenie. Zaletą tego urządzenia jest to, że można tutaj nasypać dosyć dużo wosku, dzięki czemu można zalać od razu kilkanaście form. Jest to tak samo jego wadą, bo gdy chcemy zalać jedną formę, nie będziemy używać tego typu urządzenia. Dodatkowo dno tego urządzenia jest mniej więcej w tym miejscu, więc tyle wosku, które zostanie roztopione, z kranika nam nie wycieknie. Byśmy musieli przechylać całe to urządzenie, aby wylać ten wosk, a to nie po to jest tak skonstruowane, aby tego typu rzeczy robić. Dlatego, gdy chcemy zalewać mniejszą ilość form, używamy innego urządzenia. Następnym urządzeniem, z którego korzystamy w naszej pracowni, jest zwykły kuker. Można w nim ugotować pyszną zupę, a my roztapiamy w nim wosk. Ma to swoje zalety, ma też wady. Zaletą jest duża powierzchnia i dzięki temu szybciej rozgrzewa się nasz wosk, parafina. Wadą natomiast jest to, że zakres temperatury na pokrętle jest dość duży i trzeba przypilnować, żeby nie przekroczyło 110 stopni. Tak ustawić, sprawdzić, żeby te 110 stopni było naszą docelową temperaturą. Termostat jest tak jak w poprzednim urządzeniu. Kolejnym minusem może jest to, że trudniej jest z niego nalewać. Trzeba użyć kochelki. Dokładnie. No. Kochelki. Jak do zupy. Także to jest następne urządzenie, które chcieliśmy zaprezentować. Kolejną metodą, którą używamy w naszej firmie, jest tak zwana kąpiel wodna. Stosujemy do tego taką oto kuchenkę indukcyjną, a to zwykły garnek na mleko, który tutaj pierwotnie posiada gwizdek. Gwizdek wyrzucamy, aby nam nie utrudniał pracy. Taki garnek stworzony jest w ten sposób, że w środku ma przestrzeń, do której wlewamy wodę. Przez ten otwór zostaje wlana woda, powiedzmy do tego typu połowy, gdzieś może, może połowę, może troszkę więcej. Wsypujemy do tego wosk, stawiamy na kuchenkę, włączamy. Woda, która się znajduje tutaj w środku, zaczyna gotować i wrzeć. Dzięki czemu wosk się roztapia. Woda wrze nam do 100 stopni, więc nigdy temperatura takiego wosku tych 100 stopni nie przekroczy. Używamy tej metody wtedy, gdy chcemy zalać niewielką ilość świec, bo garnek nie ma wielkiej tutaj pojemności. Wadą tej metody jest to, że nie mam tutaj żadnego wskaźnika, w którym miejscu jest poziom wody. Wlewamy tutaj wodę, woda się wygotowuje, musimy co parę minut wlewać kolejną dawkę wody, żeby woda się nie wygotowała, bo jeżeli woda się wygotuje, a przegapimy ten moment, garnek się rozgrzeje, temperatura wosku wzrośnie, też może spowodować samozapłon, ale przy tej metodzie zawsze to kontrolujemy. Ale też nie wiemy, czy za dużo znowu tej wody nie nalejemy. Jeżeli zalejemy za dużo wody, nalejemy za dużo wody, woda potrafi wrzeć
i nam tu wylatywać i pryskać na kuchenkę. Gdyby to była kuchenka gazowa z ogniem takim otwartym, normalnym ogniem, mogłoby ten ogień zalać i zadusić. Używamy kuchenki indukcyjnej, więc to nam nie grozi. No ale tak, woda, która tutaj wyleci, też tworzy problem, więc do tego celu stworzyliśmy prymitywny, ale działający tego typu twór, zwykła puszka, pokarmie dla zwierzaków, wycięty specjalny tutaj otworek, podkładamy sobie pod nasz garnek, woda wrze, wylewa się, jeżeli za dużo zalejemy, wylewa się do garnuszka, czysto jest i przyjemnie. I to jest właśnie drugi sposób, nawet trzeci, który używamy w naszej firmie. Teraz pokażemy Wam sposób ostatni. Ostatnią metodą, którą dzisiaj chcemy zaprezentować, jest rozgrzewanie wosku w kąpieli wodnej, wtedy kiedy potrzebujemy zalać kilka drobnych elementów, ewentualnie w różnych kolorach małe elementy. Wtedy nalewamy do garnka wodę, korzystamy albo z garnuszka z dzióbkiem, w którym rozgrzewamy wosk, ewentualnie można wykorzystać zwykłą puszkę, w której robimy dzióbek, nalewamy wodę, rozgrzewamy i zalewamy nasze niewielkie elementy. I już przygotowani do pieczenia naszego rogalika, fartuchy ubrane. Pomysł na tą świeczkę powstał w momencie, kiedy dostaliśmy zaproszenie na jarmark marcinowy i obiecaliśmy przywieźć rogale. Jarmark, o którym mówiliśmy, odbył się w 2018 roku i niestety nie mamy całego procesu tworzenia modelu na ten rogal. Jedynie co udało mi się znaleźć w starych moich zdjęciach, fotkę modelu, który zrobiliśmy z plasteliny, z którego potem powstawała forma silikonowa. Na zdjęciu po lewej stronie widać zrobiony przez nas rogal. On trochę został później zmodyfikowany na potrzeby zrobienia rogala. Z tego modelu zrobiliśmy później formę silikonową, a następnie były z niego produkowane świece. Po prawej stronie widać próbę zrobienia rogala nie z plasteliny, a z niezbyt takiego stężałego wosku. Tak naprawdę to wyszedł bardziej jakiś potworek niż jakiś rogal, a tak naprawdę to chyba to trochę przypomina jakiegoś kraba. Więc był to projekt nie za bardzo udany. No to zaczynamy. Wszystkie składniki już mamy przygotowane. Wysokiej jakości, nisko zaolejoną parafinę, stearynę, która jest produktem roślinnym, barwnik tłuszczowy do barwienia na wskroś i przygotowaną wcześniej posypkę imitującą orzechy. Oprócz tego potrzebne będą farby do pomalowania rogalika. Farby są przystosowane do malowania świec oraz medium do przyklejenia naszej posypki orzechowej. Woda do garnka nalana, składniki przygotowane. Zaczynamy pieczenie naszego rogala. Wsypujemy odmierzone składniki. Jak to w każdej kuchni bywa, dodajemy szczyptę barwnika i zaczynamy rozgrzewać wszystko. Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość, aż się nasze składniki rozpuszczą i będziemy mogli zrobić z tego rogalika. Nasz rogalik musi mieć kolor ciasta biszkoptowego, dlatego dodajemy odrobinę tylko barwnika, żeby uzyskać taki kremowy odcień. Nadmiar wody odlewa się do naszej improwizowanej puszeczki, a my mieszamy, żeby się składniki połączyły. Składniki się ładnie połączyły, ale w międzyczasie dorzucimy jeszcze troszkę więcej, żeby zalać od razu 2 foremki.
Teraz będziemy zdobić wcześniej przygotowany rogalik. W tym celu musimy przygotować 2 odcienie koloru brązowego oraz czarny, żeby uzyskać mak. W pierwszej kolejności pomalujemy rogalik odcieniem jasnego brązu. Potem krawędzie będą bruszowane ciemnobrązowym lakierem w celu uzyskania efektu przypieczonego ciasta. Jak już będzie wykonany cały rogalik, będę malować ten drobny element kolorem czarnym, żeby sprawić wrażenie wyciekającego ze środka maku. Teraz będzie prawie jak w kuchni. Talerz przygotowany, tarka już jest i robimy posypkę orzechową. W tej chwili zrobię tylko odrobinkę, żeby pokazać, jakie wiórki wychodzą, bo mam już przygotowaną wcześniej. Kolejny etap to włożenie knotka o odpowiedniej średnicy. Kolejnym etapem przygotowania naszego rogalika będzie rozgrzanie wosku z dodatkiem odpowiedniego środka, który spowoduje, że wosk będzie szybciej zastygał, dlatego że z tego wosku będziemy robić lukier. Przyszła pora na lukrowanie naszego rogalika. Wosk już jest rozgrzany, możemy zacząć lukrować. I już ostatni etap wykonania naszego rogalika. Na tym jest akurat niesporo lukru. Trzeba ostrożnie, żeby nie ułamać tych spływających kropelek, nałożyć specjalny klej do świec
na którym umocujemy wcześniej przygotowaną posypkę orzechową. Nie musi to być regularnie. Ważne jest, żeby tak rozprowadzić klej, aby on utrzymał potem tą właśnie posypkę. W jednym miejscu może być więcej, w drugim mniej. Tak jak to bywa w cukierni. Teraz to medium ma kolor biały, ale po pewnym czasie zrobi się one przeźroczyste, więc tego białego koloru nie będzie w ogóle widać. Nie strząsam do końca naszych wiórek orzechowych. Poczekam, aż zastygną na rogaliku i dopiero potem usunę nadmiar. Nadmiar naszej orzechowej posypki omiatamy pędzelkiem, aby nic się potem nie odklejało. I rogalik jest gotowy. Robimy go z parafiny ze stearyną, żeby był odpowiednio twardy i nie było możliwości pomyłki z wyrobem spożywczym. Kolejne archiwalne zdjęcie. Na początku planowaliśmy prezentować nasze rogale na papierze do pieczenia. Z lewej strony są tylko z posypką orzechową, z prawej strony polukrowane. Z czasem jednak okazało się, że dużo ładniej prezentują się na paterze lub tacy. Również wprowadziliśmy warianty różnych kolorów posypki, bardziej czekoladowa, bardziej orzechowa. Na tym zdjęciu lepiej widać rodzaje rogalików, jedne z lukrem, inne bez. Jedne i drugie stanowią dość ciekawą dekorację, na przykład półeczki w kuchni. Z czasem doszliśmy do tego, że również można bawić się barwami i odcieniami lukru. Dlatego jeden robimy biały, inny w zabarwieniu bardziej kawowym. Też to robi taki dość ciekawy efekt. Nasz rogalik jest już gotowy i mimo tego, że stoisko zawsze jak wystawiamy się mamy opisane, że są to świece, pomimo tego, że nasz rogal jest bardzo twardy, dostawaliśmy różne śmieszne pytania typu, czy mamy mniej wypieczone, ewentualnie ile wchodzi na kilogram. Także można przy okazji jarmarku ubawić się oglądając nasze wyroby. Wizualnie można się pomylić, ale przy pierwszym dotyku od razu czuć, że jest to twarde jak kamyk, więc nie ma możliwości jakiejś pomyłki, ugryzienia tego. To jest nasz pierwszy film, który zamieściliśmy tutaj na kanale. Jest to pierwszy film z serii Kalorie, które się dobrze spala. Zobaczycie też niejedną jeszcze świeczkę, która będzie wyglądała jak jakiś deserek, jakaś tarta. To zobaczycie w kolejnych filmach. Za ten film dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejne. Zapraszamy na kolejne. Poprosimy o komentarze, może subskrypcję, Może jakaś łapka się może trafi. łapka, jako że to jest początek naszego kanału. Dopiero się rozwijamy. Jeżeli się podobało, to prosimy o to. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.